Good morning. Dzień dobry. Yes, all right. No, absolutely no energy today. You guys are dead. Wyglądacie, jakbyście nie mieli w ogóle energii. Everyone look at this kid. He's awake. The rest of us are done. Tutaj jest jeden osobnik, który jest obudzony i ma siłę. That's all right. Okay. Last week we talked about the person of Moses and Israel being brought out of Egypt, yeah? Tydzień temu mówiliśmy o Mojżeszu i o tym, jak Izrael został wyprowadzony z Egiptu. And now we're actually going to deal with a character and a story that is pretty offensive to us in our culture today. A dzisiaj będziemy mówić o postaci, która jest dość obraźliwa dla nas w naszej kulturze. Now, I will give you a free pass to actually answer this question with a raise of your hands, okay? I dam wam możliwość, abyście odpowiedzieli na to pytanie, podnosząc swoje ręce. If you read the Bible or hear about the Bible, how many of you are offended by things in the Bible? I am. Kiedy czytacie Biblię, jak wielu z was czuje się obrażonymi rzeczami, które znajdujecie w Biblii? Ja jestem. Możecie podnieść ręce, jeżeli... When I read the Bible, none of you are offended by the Bible? Nikt z was nie jest obrażony Biblią? It's one of the most offensive pieces of literature in the history of the world. To jest jedno z najbardziej obraźliwych dzieł literackich w historii świata. Okay, I give you permission. Is there anything you've ever seen in the Bible? You go, I don't think that is something we should be doing. Czy kiedy czytasz Biblię, to odkrywasz rzeczy, że nie sądzę, że to jest coś, co powinniśmy robić? Okay. The Bible was not written to people of the 21st century who believe what we believe. Biblia nie jest napisana dla ludzi, którzy żyją w XXI wieku, którzy wierzą w to, co my wierzymy. The Bible was written about things that happened in the past to people of the past. Biblia jest napisana o rzeczach, które działy się w przeszłości, do ludzi, którzy żyli w przeszłości. And they believed things and cared about things that are different from what you and I believe and care about. I oni wierzyli i w rzeczy, które były inne niż te, które my wierzymy, i dla nich te rzeczy inne rzeczy były też ważne. And so in order to understand what the Bible's trying to say, a więc aby zrozumieć, co Biblia chce nam powiedzieć, you actually have to try hard. To musisz się naprawdę wysilić. To lay aside your opinions, aby odłożyć na bok swoje opinie, for the moment, na chwilę, and see what it is that the original hearers or readers would have seen. I spróbować zobaczyć to, co pierwotni słuchacze albo czytelnicy tej księgi widzieli. Does that make sense? Czy to ma sens? So if I write a newspaper article and I write it in Polish in the 21st century. A więc jeżeli ja piszę artykuł do gazety i piszę go po polsku w XXI wieku, and then I take that article and I put it in the hands of people from where I'm from in Oklahoma. Jeżeli ja ten artykuł wezmę i oddam go w ręce ludzi, którzy mieszkają w Oklahomie, tam skąd pochodzę, how many of them would understand what it's trying to say? Jak wielu z nich zrozumie, o co tam chodzi? I've never met a Polish person in Oklahoma. Nigdy nie spotkałem Polaka w Oklahomie. So it would be incredibly hard for them to understand something that they can't understand. A więc dla nich byłoby to trudne do zrozumienia coś, czego tak naprawdę zrozumieć nie mogą. So, I want to introduce a couple of archaeological things about this story. Więc chcę wam powiedzieć o kilku archeologicznych faktach dotyczących tej historii. And then we're going to talk about the story of Joshua. A potem będziemy mówili o historii Jozuego. Now, there are groups of people that are described in this particular story that we did not believe even existed. I są grupy ludzi, które są opisane w tej historii, co do których nawet nie sądziliśmy, czy nawet nie wierzyliśmy, że oni istnieli. So from about the 1600s to about the 1850s, so mid-19th century. A więc od 1600 do 1850 roku we had zero evidence for this group of people that we called the Hittites. Nie mieliśmy żadnych dowodów co do istnienia Hetytów. And this was a really popular point by great philosophers and historians. I to był argument, który wykorzystywali filozofowie i historycy. The Bible can't be real. Biblia nie jest prawdziwa. Because this group of people don't even exist. Ponieważ mówi o jakichś ludziach, którzy nawet nie istnieją.
And that was a good argument. I to był dobry argument. Until the mid-19th century, we found out that these group of people were actually incredibly wealthy and all over the Middle East. I dopiero w połowie XIX wieku odkryliśmy, że ci ludzie naprawdę istnieli i to była grupa, która była bardzo bogata i bardzo rozpowszechniona i mieszkała na ogromnym terenie Bliskiego Wschodu. So this was a great group of people that we had lost to history. We had no evidence, and all of a sudden we find their cities, we find their documents, we find their pots and jars. I przez długi czas to była grupa, o której nie wiedzieliśmy, że istnieje. Myśleliśmy, że to jest jakiś wymysł, a nagle odnajdujemy ich dokumenty, ich miasta, ich ceramikę. Now, pause for a second and think about this. A więc zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy o tym. Can you imagine a world where there's no record of Poland or Polish people? Czy możesz sobie wyobrazić świat, w którym nie ma żadnych zapisków odnośnie Polski albo Polaków? You're gone. Zniknęliśmy, nie ma nas. 1,000 years from now, Poland does not exist and people go, you weren't even real. 1000 lat później Polska nie istnieje i ktoś mówi, nie było kogoś tak jak Polacy. Can you believe a world that would happen in? Czy może wyobrazić sobie taki świat? That's what the ancient world is like all the time. I tak właśnie dla nas wygląda starożytność. And we have to find these different things through archaeology. I dzięki archeologii odkrywamy rzeczy, które dotyczyły starożytności właśnie. Another little piece of archaeological evidence to support the history of this story. I jeszcze jeden fakt historyczny, który wspiera prawdziwość tej historii. When we look at Egyptian hieroglyphs, kiedy patrzymy na egipskie hieroglify, Egyptians would never record a defeat in battle. Egipcjanie nigdy by się nie przyznali i nie opisali porażki w bitwie. Now that's pretty clever. To jest inteligentne dosyć. So imagine if you write down the history of Poland, but you never include a time you lost any military battle. I wyobraźcie sobie, że spisujecie historię Polski i nie zapisujecie, nie wspominacie nigdy o żadnej klęsce albo przegranej bitwie. And then people come up and they find your history books and they're like, wow, these Polish people, you guys are amazing. A potem ludzie wieki później odnajdują te zapiski historyczne, przeglądają je, wow, wy Polacy jesteście niesamowici. Well, the Egyptians recorded a portion of history that is right around this time. A więc Egipcjanie zapisali pewien fragment historii, który dotyczy tego okresu. And they're talking about all these different groups of people, all these different little nations that are in this area we're talking about where Israel is today. I mówią o różnych grupach ludzi, o różnych narodach, które są zamieszkują ten obszar, który dzisiaj zamieszkuje Izrael. And just like how in Polish, we have cases to talk about different things. So we talk about things in the dative or the genitive or the accusative case. I mają tak jak w języku polskim przypadki, więc używają mianownika, dopełniacza i tak dalej. The Egyptians had an official case for national groups of people. I oni mieli osobny przypadek, którego używali do narodowości. So it was a political term that they would use to describe a nation with a king, with an economy, all these kinds of things. A więc to było specjalne wyrażenie, które opisywało naród, który miał swojego króla, swoją ekonomię i tak dalej. And they record that there's this group of people that we would later come to find out would be Judea or Israel or these Jewish people. I oni opisują, że była taka grupa ludzi, których nazywali Judejczykami albo Żydami, albo później Izraelitami. But they didn't use the political term. Ale nie używali politycznego tego terminu oficjalnego. Which means this wasn't a nation from the Egyptian perspective. Co znaczy, że to nie był naród z egipskiej perspektywy. And that point of history is right where Joshua comes in. I to jest ten fragment historii, który dotyczy czasów, kiedy pojawia się Jozue. And the story of Joshua goes like this. A historia Jozuego rozpoczyna się tak. In the days when Moses had died, w czasach, kiedy Mojżesz umarł, Joshua was chosen by God to be the next leader. Jozue został wybrany przez Boga, aby być kolejnym przywódcą. And God had to prove this to all the people. I Bóg to musiał udowodnić, pokazać wszystkim ludziom, so that everyone would know, okay, he's the next guy. Aby każdy miał pewność i wiedział, okay, on jest następny, to jest kolejny gość, który będzie nami rządził. And so, remember how Moses took Israel and walked them through the Red Sea. I pamiętacie, jak Mojżesz przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone? Well,
Joshua has the people and they're on the other side of a river. A Jozue zgromadził ludzi i oni są po jednej stronie rzeki, Jordan. And the promised land is over there. A ziemia obiecana jest po drugiej stronie. And they can see it. Mogą widzieć ją. And it's got green grass. I ta zielona trawa. It's got big old trees with fruit. And there's grapevines and good-looking animals. And Są tam drzewa pełne wspaniałych owoców i winnice i zwierzęta. all right, that's where they want to go. Tam chcą być, But they have to get across the river. ale muszą przejść przez rzekę. And guess what God does? I zgadnijcie, co Bóg zrobił. God splits the river Bóg rozdziela rzekę at the time where the river was supposed to be overflowing, i to w czasie, kiedy rzeka powinna wylewać and the people walk through on dry ground. i ludzie przechodzą suchą stopą na drugą stronę. Now that sounds a lot like what Moses did. To brzmi bardzo podobnie do tego, co zrobił Mojżesz. And it's a sign to the people, hey, Joshua is your guy. I to jest znak dla ludu, że hej, Jozue jest waszym przywódcą. And what God is going to do is he's going to ask a group of people about like a next generation. So he would ask you all, the next generation of Polish people. I Bóg, co Bóg chce zrobić, to chce zapytać tą grupę ludzi, czyli kolejne pokolenie, tak jakby zapytał się was, kolejne pokolenie Polaków. He would ask this group of people, think about the things that your parents and your grandparents have done. I mówi tak, pomyślcie o tych wszystkich rzeczach, których dokonali wasi rodzice i wasi przodkowie. Now, you all may be very proud of what your parents and your grandparents have accomplished in Poland. I być może będziecie dumni z tego, jesteście dumni z tego, co wasi rodzice i przodkowie dokonali w Polsce. But Americans, Ale Amerykanie, when we think about the things that our parents and our grandparents have done, kiedy my myślimy o tym, co zrobili nasi rodzice i nasi dziadkowie, we see major mistakes. to my widzimy w tym wszystkim grube, ale to grube błędy. We see that our American government, run by the generation before us, Widzimy, jak nasz amerykański rząd, który był prowadzony przez przywódców z poprzedniego pokolenia, they lied to us to get us into a war. że okłamali nas, aby nas wplątać w wojnę. They allowed bankers to manipulate people in order to make a lot of money. Pozwolili bankierom manipulować ludźmi, aby zarobić dużo pieniędzy. And then they allowed those bankers to crash the world economy. I pozwolili, aby oni doprowadzili do kryzysu ekonomicznego. And none of them went to jail. I nikt z nich nie poszedł do więzienia. And now Americans can't afford homes. I teraz Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na to, by kupić sobie dom. So as young people, the next generation, we look back at what the previous generation did. A więc kiedy my patrzymy na to, co poprzednie pokolenie zrobiło, And guess what we think? i zgadnijcie, co myślimy. We're going to do it different. My zrobimy to inaczej. How many of you have a semblance, an understanding of what I'm trying to say? Jak wielu z was utożsamia się z tym, o czym mówię? You see the sins of the previous generation and you go, we won't be like that. Widzimy grzechy poprzedniego pokolenia i mówimy, my tacy nie będziemy. We're going to be different. Będziemy inni. That's what God is asking Israel to be. I właśnie Bóg prosi, aby Izrael taki był. He asks this young generation of people who've never been in a battle in their entire life I prosi to młode pokolenie Izraelitów, którzy nigdy jeszcze nie toczyli żadnej bitwy, to trust God's guidance as they go into war to take over their land. aby zaufali Bogu, kiedy wyruszają na wojnę, aby wziąć w posiadanie swoją nową ziemię. Now, God addresses a very serious concern at the beginning of this story. I Bóg porusza bardzo ważne zagadnienie na początku tej historii. Let's pretend that this generation of Polish people, I wyobraźmy sobie, że to pokolenie młodych ludzi w Polsce, Polaków, that you all actually create a better Poland for all Polish people. że wy tworzycie lepszą Polskę dla wszystkich Polaków. And everyone could point to this generation and say, it is because of you that Poland is where it is. I za jakiś czas wszyscy będą mogli pokazać na was, powiedzieć, to ze względu na was Polska jest dzisiaj tym, czym jest. And you played an important role. I wy odegraliście w tym znaczącą rolę. How many of you would be proud of what you've done? Jak wielu z was byłoby dumnych z tego? How many of you would go, yes,
We did it. Nobody else did it, but we did. Jak wielu z was powiedziałoby, tak, my dokonaliśmy tego, czego nikt przed nami nie dokonał. Yeah, if you do a great thing, you should feel pretty great. Tak, bo jeżeli dokonamy czegoś ważnego, wielkiego, to powinniśmy czuć się zadowoleni z siebie. But before the people go to do something great, Ale zanim ludzie wyruszą, aby dokonać czegoś wielkiego i ważnego, God tells them, Bóg mówi im, I am not sending you there nie wysyłam was tam, because you're better than them. ponieważ wy jesteście lepsi niż oni. God doesn't send Israel into the promised land Bóg nie wysyła Izraela do ziemi obiecanej, because Israelite people are better than any other group of people. ponieważ Izraelici są lepszym narodem, czy lepszymi ludźmi niż jakakolwiek inna grupa ludzi. God says, I have a reason, and my reason is Bóg mówi, ja mam swój powód i moim powodem jest to, they are corrupt, że oni są zepsuci, they are manipulating the poor and abusing the weak, że oni krzywdzą biednych i słabych and it is a completely corrupt group of people. i to jest kompletnie skorumpowana i zepsuta grupa ludzi. And I am going to move them away from this place. I zamierzam ich usunąć z tego miejsca. So Joshua gets all this information. He says, guys, here we go. Let's do this. Trust what God has said. A więc Jozue ma te wszystkie informacje i mówi, okej, panowie, ruszamy i zaufajmy w to, co Bóg chce zrobić. So if we do everything that God said to do, Bo jeżeli zrobimy wszystko, co Bóg powiedział, że zrobi, then we won't lose a single battle. to nie przegramy ani jednej bitwy. Now, that kind of promise I to była obietnica, had never been given before której Izraelici nigdy wcześniej nie otrzymali and would never be given again. i nigdy więcej nie dostaną. It is a special promise for this group of people. To była szczególna obietnica dla tej grupy ludzi, When you lose, że kiedy przegracie, you did something wrong. to znaczy, że zrobiliście coś złego. It's a really powerful promise. To jest naprawdę potężna obietnica. So what happens is Joshua takes the people and they go in and they make a great victory real fast. A więc Jozue gromadzi ludzi, wchodzą i odnoszą wspaniałe zwycięstwo. And they go in and they're supposed to take over this city and move these people away. I wchodzą, zdobywają kolejne miasto i mają wyrzucić mieszkańców tego miasta. But God is very clear. Ale Bóg mówi bardzo jasno. You're not going to take this city in order to get rich. Nie macie zdobyć tego miasta po to, aby się wzbogacić. Now, back in that day, when you attacked a city, it was only to get rich. Bo to jest logiczne, że jeżeli się atakuje miasto, to właśnie po to, żeby się wzbogacić, nie? Like Vikings would go in and they would raid a group and they would take their stuff and then they go home, right? Jak wikingowie przyjeżdżali, najeżdżali jakieś miasteczko albo wioskę, zabierali ich rzeczy, ich posiadłości i zajechali do domu. God says none of their possessions, none of their animals, none of this is for your personal gain. A Bóg mówi, żadne z ich posiadłości, tego co mają, ma nie służyć waszym korzyściom. So they have this great victory and everybody's excited and they have a big party and everything's great. I odnoszą wielkie zwycięstwo i wszyscy są podekscytowani, potem jest impreza. And then they're like, okay, we got to take over another land, so we got to go take out this guy. I potem patrzą, o, mamy kolejne miasto do zdobycia. Right? So they go into battle I ruszają do kolejnej bitwy. and they just get creamed. I dostają łupnia. They were supposed to win, Powinni wygrać, but they lost. ale przegrywają. So what are they supposed to think? A więc do jakich wniosków powinni dojść? We did something wrong. Zrobiliśmy coś złego. And Joshua gets all mad at God. I Jozue zaczyna się gniewać na Boga. He's like, hey, whoa, wait a second. You said we'd win all the time. Mówi, hej, powiedziałeś przecież, że będziemy wygrywali za każdym razem. But we just got slapped. Ale właśnie nam dołożyli. And God goes, didn't I tell you, if you don't listen, it's not going to work. A czy ja wam nie powiedziałem, mówi Bóg, że jeżeli nie będziecie słuchali, to nie będzie działało w ten sposób? He says there's a problem in you. Bo problem jest w was. So they have to figure out, okay, who did it? Who messed up? A więc oni musieli odkryć, kto narozrabiał. And there was one man, I był jeden człowiek, and he stole from the city. który ukradł część rzeczy z miasta, He took gold and possessions wziął trochę złota i innych kosztowności, so that he could get rich. po to, aby się wzbogacić. And he dug a hole under his tent
wykopał dół w swoim namiocie he buried the treasure i tam ukrył ten swój skarb, so that no one would know. po to, aby nikt o tym się nie dowiedział. And because of one person's selfishness, I z powodu egoizmu i chciwości jednej osoby they lost a battle. przegrali bitwę. Now that's a huge lesson. To jest ważna i trudna lekcja. Because what it says about the group of Israel as a nation Ponieważ to, co mówi o Izraelu jako narodzie, is that they either win or fail together. że oni albo wygrywają, albo przegrywają, ale razem. And so the rest of the story, Joshua listens to God, the generation of people listens to God, and they all get virtually everything God had promised. I od tego momentu Jozue słucha i cały naród słucha Boga i rzeczywiście otrzymują to, co zostało im obiecane. So the promise God made to Abraham about the land and the people and the nations, it's all coming true. A więc ta obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi o wielkim narodzie, o ich własnej ziemi, zaczyna się wypełniać i staje się faktem. And there is a very, very important small detail that runs throughout this story. I w tym wszystkim jest jeden ważny szczegół, And that is, it's not just Israel. że to nie dotyczy tylko Izraela. You remember that Egyptians joined in on Israel's promise when they left Egypt. Pamiętacie, że Egipcjanie dołączyli do Izraelitów, kiedy ci wyszli z Egiptu. But now some of the people from these cities are also joining in on what God is doing. Ale teraz niektórzy ludzie mieszkający w tych miastach w ziemi obiecanej również dołączają do nich. As Joshua plans to take over a city, Kiedy Jozue planuje zdobyć kolejne miasto, one woman protects a group of Israelites because she has heard. jedna kobieta chroni Izraelitów w swoim domu, ponieważ ona słyszała. She says, I heard of what your God did in Egypt, and your God must be the only true God. Ja słyszałam, co Bóg zrobił w Egipcie i doszłam do wniosku, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem. She wasn't an Israelite, Nie była Izraelitką, but she was saved. ale została ocalona. Her and her whole family were not attacked or destroyed when they came in to take the city. Ona i jej rodzina nie zginęli, kiedy miasto zostało zdobyte. And she happened to be a prostitute. A tak się składało, że ona była prostytutką. So Israel records her story. A więc Izraelici zapisują jej historię. Says, hey, there's a really important person here, and she's not one of us. Słuchajcie, to jest ważna osoba tutaj i ona nie jest jedną z nas, But God used her. ale Bóg się nią posłużył. And God would continue to use her. I Bóg będzie się nią posługiwał dalej. Because her great-grandson Ponieważ jej prawnuk was King David. był nim król Dawid. And King David's great-grandson A prawnukiem króla Dawida był was Jesus. Jezus. And the church believes that Jesus is the most important character in all of history. A Kościół wierzy, że Jezus jest najważniejszą postacią w całej historii. And his ancestor was the prostitute who wasn't even an Israelite. A jego przodkiem była kobieta, która była prostytutką i nawet nie była Izraelitką. What God is doing in this story is he's gathering in the nations to bless them. I to, co Bóg robi w tej historii, to On gromadzi narody, aby je błogosławić. And what the whole story points to is to one crucial message. I to, na co ta historia wskazuje, to jest jedno znaczące przesłanie. That God will fight for his people, że Bóg będzie walczył za swój lud, but ale his people have to be faithful. Jego lud, jego ludzie muszą być mu wierni. And the rest of the Bible explores what happens when God's people aren't faithful. I reszta Biblii pokazuje, co się dzieje, kiedy Boży ludzie nie są wierni. But in order to get there, we'd have to continue on in the story. Ale zanim tam dojdziemy, to musimy posłuchać dalszej części historii. But that is the story of Joshua. Ale tak właśnie brzmi historia Jozuego.